4. film – budżet. Pokazaliśmy, jak możesz uzyskać przegląd długów. Teraz ważne jest ustalić, ile pieniędzy potrzebujesz na życie i czy coś Ci zostanie na spłacenie długu. Jeśli masz przekonać wierzyciela, żeby Ci dał odroczenie spłat albo zamrożenie odsetek, potrzebujesz zrobić budżet. Kiedy PER ma się skontaktować ze swoimi wierzycielami, musi poinformować i udokumentować, że nie może spłacić w chwili obecnej, ponieważ siedzi w więzieniu i nie ma dochodów. Następnie musi spróbować wstrzymać odsetki i opłaty. O tym decydują wierzyciele, ale oni nie będą tracić czasu na roszczenia, które i tak nie będą zapłacone. PER wie, ile będzie zarabiał po wyjściu z więzienia i gdzie będzie mieszkał, dlatego może opracować budżet pokazujący nadwyżkę. Po odłożeniu pieniędzy na mieszkanie i życie zostają mu pieniądze, które ma zapłacić wierzycielom. Jeśli nie zapłaci dobrowolnie, będzie mógł ściąganie pieniędzy z pensji. PER musi wykazać się chęcią spłacania, wysyłając plan spłat zaczynający się w chwili rozpoczęcia pracy. Paul dostał również zestawienie długów, ale czy to pomoże, jeśli on nie wie, z czego będzie żył? Trudno jest znaleźć sobie pracę bez wykształcenia i z małym doświadczeniem zawodowym. Boi się również, że nigdy nie będzie mógł się opiekować córką, ponieważ całe jego zarobki będą szły na spłacanie długu. I że Barneverne, czyli ochrona dziecka, pojawi się. Czy wierzyciele zabierają wszystkie pieniądze z Twoich dochodów? Nie. Bez względu na to, ile masz długu, masz prawo odłożenia pieniędzy na utrzymanie siebie i dzieci, zanim zaczniesz spłacać dług. To jest jeszcze jeden powód, żeby opracować budżet. Musisz pokazać, które wydatki są niezbędne. Ochrona dziecka nie interesuje się tym, czy masz dług, dopóki zajmujesz się dziećmi w sposób zadowalający. Paul wprowadza się do przejściowego mieszkania i opracowuje budżet. Tam ma takie niskie wydatki na mieszkanie, że budżet wykazuje nadwyżkę, chociaż on dostaje tylko zasiłek przejściowy z NAF-u, a nie pełną pensję. Zaczyna spłacać mandaty, bo nie może liczyć na to, że one zostaną umorzone. Po wyjściu z więzienia Paul wynajmuje własne mieszkanie. Przed samym uwolnieniem opracowuje nowy budżet ze zwykłym czynszem. Wtedy budżet pokazuje bilans ujemny, co oznacza, że nie będzie mógł spłacać długu. Musi na to wysłać wyjaśnienie i dokumentację. Dotychczas pokazaliśmy, czym są długi i dlaczego opłaca się zrobić z nimi porządek. Doraźne działania w celu redukcji kosztów, jak zdobyć przegląd długów, jak opracować budżet i skontaktować się z wierzycielami oraz jak opracować plan spłat. Jeśli to zrobisz, będziesz w lepszej sytuacji, kiedy wyjdziesz z więzienia. W następnym filmie zobaczymy kilka rozwiązań i dowiemy się, jak poszło z PER-em, Paulem i Espenem.